Może jeszcze przed zmrokiem uda mi się dojść na samą górę. No słuchajcie, w końcu na lądzie. Tutaj widzicie, jak wygląda marynarza dnia. Ten biały budynek to jest właśnie ta kapitaneria, gdzie musieliśmy pokazać nasze paszporty i oficjalnie wpłynęliśmy kolejny raz na terytorium Unii Europejskiej. Bo Martynika jest częścią Francji, więc mogłem tam siedzieć ile tylko chciałem. Pierwsze co zrobiłem to, nie uwierzycie, poszedłem się dobrze i to naprawdę dobrze wyszorować. Tutaj widzicie, jak wyglądałem po 30 dniach rejsu, więc w końcu człowiek mógł się ogolić, wziąć prysznic. Ludzie, nawet nie wyobrażacie sobie, jaki ten prysznic był przyjemny. Ciepła woda, mydło, ręcznik. No po prostu przeżycie niesamowite, nieomal wręcz ekstatyczne. A co dalej po tych moich głębokich przeżyciach się działo? No, odpoczęliśmy na łódce 2 dni i razem z Karlem postanowiliśmy pozwiedzać trochę wyspę. No to co, zaczynamy łapać stopa. Moja kolejka właśnie się skończyła. Tutaj Karl ogarnia temat, a tutaj proszę bardzo, piękne widoki i zieleń wokół nas. A przypominam, jest druga połowa grudnia. No to witam na Fort-de-France. Generalnie wygląda to jak jakieś miasto widmo. Idziemy już od godziny z hotelu. Przychodziliśmy przez taką dzielnicę przemysłową. Teraz weszliśmy do samego ścisłego centrum. No i możecie zobaczyć, tu wszystko praktycznie zdechło. Tu ten facet, tam przejechał jakiś samochód, tam drugi. No ale jesteśmy kuźwa w centrum. Tak w samym centrum. Tu się zaczynają muzea, jakieś centra handlowe. Wszystko jest pozamykane. Okej, jest niedziela, ale no kurczę, tak żeby nic nie było otwarte, tak zupełnie nic, nawet nie było ludzi na ulicach, no to troszeczkę to dziwne jest, no ale co zrobić? A tak wygląda biblioteka Scholecher, o ile dobrze to wymawiam, ale niestety jest już zamknięta. Tak wygląda z zewnątrz, całkiem fajnie. To jest jakiś park, który podobno też warto odwiedzić. Czy rzeczywiście go warto odwiedzić, pozostawiam wam do oceny. Za to tutaj pokażę trochę więcej miasta, jak się już w nim w końcu pojawili ludzie. No to jak już tu jesteśmy, to wypadało powiedzieć kilka słów o tej wyspie. Martynika jest to departament zamorski Francji, położony w archipelagu wysp nawietrznych w Małych Antylach. Martynika to górzysta wyspa pochodzenia wulkanicznego. Najbardziej znany i najwyższy wulkan to Montagne Pelée. Podczas jego erupcji w 1902 roku zostało całkowicie zniszczone nadmorskie miasto Saint-Pierre. Zginęło wówczas 30 000 osób. Ocalała garstka mieszkańców. Historię jednego z nich opowiem w dalszej części filmu. Na wyspie panuje klimat równikowy, wilgotny ze średnimi temperaturami 24-28 stopni. Wyspa została odkryta przez Krzysztofa Kolumba w 1502. Nazwa Martynika jest modyfikacją określenia Madinina, wyspa z bujną roślinnością w języku Karaibów i nie ma związku z imieniem Martyna. Pierwsi francuscy osadnicy pojawili się dopiero w 1635. Od tego czasu wyspa pozostała nieomal nieprzerwanie w rękach Francuzów. Francuscy plantatorzy sprowadzili na wyspę niewolników do pracy przy trzcinie cukrowej. Uzyskali oni wolność dopiero w 1848. Tworzą oni swoistą kreolską kulturę wyspy. W 1946 Martynika uzyskała status departamentu zamorskiego. Większość mieszkańców, 90%, jest pochodzenia afrykańskiego i afrykańsko-biało-indyjskiego. Ludność biała stanowi 5% mieszkańców. Fort-de-France, dawniej Fort Royal, 100-tysięczne miasto, stolica wyspy. Miasto jest otoczone bagnami, co sprzyjało rozwojowi malarii. W XIX wieku dołączyły do tego trzęsienie ziemi, wielki pożar miasta i huragan. Fort-de-France stanowi jednak główny ośrodek administracyjny i militarny Martyniki. Mimo to nie rozwijało się tak szybko jak położone bardziej na północ Saint-Pierre,
główny ośrodek handlu. Dopiero całkowite zniszczenie Saint-Pierre przyspieszyło rozwój stolicy. Rozwinął się tutaj zwłaszcza przemysł spożywczy w postaci cukrowni i destylarni rumu. A tak wygląda główny plac przed katedrą. Tutaj w centrum jest, jak widzicie, fontanna niedziałająca z ozdobami świątecznymi już. Chyba dopiero co założonymi. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem na fontannach, ale dobra. No jak widzicie, centrum jest chyba nawet takie typowo karaibskie. Z jednej strony fajne kamienice, drzewa, ale no na samysieńkim środku miasta coś takiego jak tutaj. Na Kubie podobno, przynajmniej same fronty kamienic są odnowione. Tutaj się w coś takiego nie bawią. A tutaj przed nami katedra z tą wieżą, jak widzicie. Spróbuję wejść do środka i zobaczyć, jak ten cały przybytek wygląda w środku. Ktoś by mógł pomyśleć, że jesteśmy w Polsce, patrząc po obrazie, ale wcale nie. To jest, proszę bardzo, wnętrze katedry Fort de France. A to, proszę bardzo, szopka w budowie na Karaibach. Ha. No, także pozdrawiam spod szopki bożonarodzeniowej. Patrzcie, jakie tu są fajne murale. Niby jakaś taka, jak nie wiem jak to nazwać. Sklepy, powyżej bloki mieszkalne, a tutaj takie fajne ozdoby. Podoba mi się. O, proszę bardzo, opowiadające trochę historię tych wszystkich miejsc. Tutaj kawa, a tutaj, proszę bardzo, takie no blokowiska właściwie, nie? Z betonu. Wyszliśmy kawałek z miasta. No i się tu robi tak już dużo bardziej egzotycznie. Tutaj, proszę bardzo, to są kokosy na palmie, to jakiś kanał. No i to wygląda już jak taka wioseczka troszeczkę, nie? Karaibska. Tutaj ładne kwiaty. Bonsoir! O właśnie, proszę bardzo, tutaj chłopaki sobie siedzą. Tutaj budynki mieszkalne, a tutaj taka mała Wenecja. Można powiedzieć. Witam w miejscowości Morne Rouge. Tutaj obok jest kościółek. Taki o, proszę bardzo. Akurat wyszło słońce, także dużo gorzej go widać, ale trudno. Ładny jest, taki kolonialny. No dobra, jak tu trafiłem, no. Wczoraj stwierdziliśmy z kolegą, z którym wynajmowałem ten hotel, że przydałyby się jeszcze za 2 dni odpoczynku, 2 noce w sensie. No i tak kombinowaliśmy. No zaproponowałem, żeby ruszyć się gdzieś z dala od miasta, z dala od takiego głównego ruchu turystycznego, który właściwie sprowadza się do tego, że ludzie siedzą na plaży. No i wybraliśmy się do takiej miejscowości. Nazywa się Morne Rouge, która jest położona w górach. Mamy tu 2 noce. Ja teraz z rana się zrywałem, bo jeszcze chciałem zwiedzić takie miasteczko, nazywa się Saint-Pierre. Opowiem o nim więcej, ale na razie, żebyście mieli wyobrażenie, do jakiego miejsca trafiliśmy, to proszę bardzo, to jest taki placek, punkt widokowy. Jesteśmy w górach, pośrodku gór. U dołu jakieś zabudowanie, a w tle ocean. No to witamy w Saint-Pierre. To co widzicie to ruiny magazynów pozostałych po wybuchu wulkanu. Pokażę wam jeszcze ruiny teatru i więzienia, w którym przebywał jeden z ocalałych. No dobra, ale jak to wszystko wyglądało?
Wulkan na 2 tygodnie przed katastrofą wyrzucił się pierwsze strumienie lawy. Pojawiły się lekkie wstrząsy sejsmiczne. Kilka dni później na Saint-Pierre spadł deszcz popiołu. Po tych wydarzeniach zorganizowano małą ekspedycję na szczyt wulkanu. Jej uczestnicy zaobserwowali, że drugorzędny krater, który uchodził dotąd za wygasły, wypełniony był wrzącą wodą. Jeszcze w czasie trwania wyprawy mieszkańcy Saint-Pierre po raz pierwszy poczuli w mieście zapach siarki. 3 dni później spływające z wulkanu rzeki wystąpiły z brzegów. Ich wody niosły ze sobą pnie drzew i odłamki skalne. Jeszcze tego samego dnia na położone w pobliżu Saint-Pierre miejscowości spadł deszcz popiołu wulkanicznego. Po kolejnych 3 dniach doszło do erupcji. Nad stożkiem wulkanu wytworzyła się duża czarna chmura popiołu. Spadł deszcz drobnego pumeksu. Pochodzący z Neapolu kapitan zacumowanego w porcie frachtowca stwierdził: nie wiem wprawdzie nic o Mont Pelé, ale gdyby Wezuwiusz wyglądał tak jak ta góra, natychmiast uciekłbym jak najdalej. I odpłynął wraz z załogą, chociaż statek załadowany był dopiero do połowy. Na groźby sankcji karnych odpowiedział: a kto je na mnie nałoży? Jutro wszyscy będziecie martwi. Kolejnej nocy miasto znów pokryło się cienką warstwą popiołu. W fabryce cukru położonej 3 km na północny zachód od miasta zauważono tysiące mrówek i stonóg, które wyszły z ziemi. W tym samym czasie na ulicach Saint-Pierre pojawiły się setki jadowitych grzechotników. Od ukąszeń tych uciekających z wulkanu węży zmarło 50 ludzi. 2 dni później obsunęła się krawędź krateru. Jezioro kraterowe rozlało się po zboczach góry. Powstała w ten sposób lawina błota. Położona u jej ujścia fabryka cukru została zniszczona i pogrzebana pod 6-metrową warstwą błota. Po kolejnych 2 dniach mieszkańcy okolic góry dostrzegli wyładowania atmosferyczne w chmurze wulkanicznej. Jednak zwołana komisja naukowa doszła do wniosku, że Montagne Pelé nie przedstawia dla miasta większego niebezpieczeństwa niż Wezuwiusz dla Neapolu. Rankiem 8 maja z Saint-Pierre wysłano telegraficzny meldunek do Fort-de-France donoszący o znacznej intensyfikacji aktywności wulkanicznej. O godzinie 7:52 łączność urwała się. Do tego czasu wulkanem wstrząsnęły 3 silne wybuchy, które słyszane były z odległości 600 km. Pękła południowo-zachodnia część góry i zeszła stamtąd lawina piroklastyczna. Jednocześnie nad szczytem wulkanu wytworzyła się chmura. Przysłaniała niebo w promieniu 80 km. Chmura lawiny piroklastycznej, która osiągnęła prędkość około 670 km na godzinę, zeszła w kierunku Saint-Pierre, docierając do zabudowań w przeciągu niecałej minuty. Miasto zostało całkowicie zniszczone. Gorący podmuch wywołał liczne pożary i eksplozje w gorzelniach i magazynach rumu. Kiedy lawina dotarła do morza, jego wody zagotowały się. W porcie wybuchły beczki rumu. Większość statków zatonęła albo spłonęła. Tylko 2 okrętom udało się oddalić na czas od wybrzeży. Marynarz, który był na pokładzie jednego z nich, opowiadał później. Gorejąca chmura wbiła się w niebo niczym płomienna błyskawica i ruszyła w naszym kierunku. Było jak huragan ognia, który z całą siłą uderzył w Saint-Pierre i okręty. Ognista burza z wulkanu trwała tylko kilka minut, wszędzie na swojej drodze wznieciwszy pożary. Ulicami Saint-Pierre spływały do morza strumienie płonącego rumu. Po wybuchu na lądzie nie widać już było żywej duszy. Niemal wszyscy mieszkańcy Saint-Pierre zmarli w ciągu kilku sekund. W ciągu pierwszych godzin po tragedii nikt nie wiedział, co się wydarzyło. Sieć komunikacyjna miasta była zerwana. W następstwie wydarzeń rozgorzała ostra krytyka działań miasta. Nie zareagowano odpowiednio wcześnie na pierwsze oznaki aktywności wulkanicznej i nie ewakuowano okolicy. Często jako przyczynę takiego stanu rzeczy podaje się trwające wówczas wybory. Nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi przebywało w mieście w czasie erupcji. Do 28 000 mieszkańców należy zapewne doliczyć kilka tysięcy gości przybyłych na obchody święta i uchodźców z wyżej położonych miejscowości. Liczba ofiar waha się od 28 do 40 tysięcy osób. Miasto płonęło jeszcze kilka dni i nie można się było do niego zbliżyć. Miasto zyskało sobie wówczas przydomek Grobowiec Karaibów. Erupcję przeżyły 3 osoby. Koniecznie trzeba wspomnieć o najsławniejszym z nich, Louisie Augustie Sipari. Pochodził z Martyniki, pracował jako marynarz. Niestety miał taką swoją niezbyt przyjemną przypadłość. Lubił popić, a jak popił, to wdawał się w bójki. I jako recydywistę zamknięto go w celi o podwyższonym rygorze. Grube ściany, piwnica aresztu. Jak się okazało, było to dla niego wybawienie.
Gdy ludzie płonęli żywcem, on, co prawda poparzony, ale przeżył. Po 4 dniach został znaleziony przez ekipę ratunkową. Po całym tym wydarzeniu wyruszył do USA. Jeździł po całym kraju, opowiadając o swojej historii. Niestety, stare nawyki dały się we znaki. Ciągle bił, wszczynał bójki, aż w końcu został wyrzucony z USA. Trafił do Panamy, pracował przy konstrukcji kanału panamskiego i tam też w zapomnieniu i biedzie zmarł z przyczyn naturalnych. No to wchodzimy do więzienia, słuchajcie. Tutaj tak się ono prezentuje z wysokości gruntu. Czy te ściany były grube? Ciężko mi ocenić. Ale jak sobie pomyślę, że facet zamknięty do więzienia właśnie słyszy, że wiecie, dźwięki paniki, odgłosy paniki, jakiegoś wiecie, uciekania w popłochu, a on siedzi w celi i nikt się nim nie przejmuje, to myślę, że dosyć straszne przeżycie. No ale przeżył przynajmniej tamto wydarzenie. Tutaj właśnie dochodzimy do tej jego celi. No i cela wyglądała tak. No jak widzicie, dosłownie taki bunkier. Już dosyć zniszczona. No ale ściany rzeczywiście. Ściany miała grube. Obok tu jakiś widzę mur, ruiny. No dobra. Czy w środku to wygląda jakoś zachęcająco? No po prostu jak bunkier albo piwnica, w której babcia trzyma weki. No dobra, no. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że no nie wiedziałem, że akurat ta cela jest na Martynice. Słyszałem wcześniej o tym wydarzeniu, ale nie wiedziałem, gdzie ono jest. Jakoś nigdy mnie nie naszło, żeby sprawdzić. No i jak przeglądałem atrakcje Martyniki, to okazało się, że właśnie tutaj coś takiego można zobaczyć. Generalnie no, ktoś mógł powiedzieć, że kurde Marcin, są ciekawsze rzeczy do oglądania na wyspie. Ale wiecie, jeśli chodzi o wodospady, wulkany, no to myślę, że będę miał jeszcze niejednokrotnie okazję coś takiego zwiedzić. Tutaj, jeśli dobrze kojarzę, po lewej stronie ściana teatru, po prawej ściana więzienia. Jeszcze niejednokrotnie takie rzeczy jak wulkany i wodospady będę widział, no bo to jest piękne, ale po prostu się powtarza. A taka cela, w której gościu przeżył erupcję wulkanu, no to z tego co mi wiadomo jest tylko jedna, jedyna na świecie, więc fajnie było to miejsce odwiedzić. Wiecie, trochę to wygląda jak takie ruiny w Grecji. Masz świadomość, że kiedyś było tu coś wielkiego, a teraz zostały same kamienie. Ale no, co? Wygląda naprawdę fajnie. W tle piękna góra, może to jest właśnie ten wulkan, na który planuję wejść. Mówię o tym. Może to jest właśnie ten wulkan, na który planuję dzisiaj wejść. No nie wiem, czy się uda, patrząc teraz na niego, ale co, będę próbował, skoro już tu jestem. No to takie właśnie mam widoki, wspinając się na wulkan. Tutaj doszedłem do miejsca, w którym kończy się droga. Tu jest knajpa, a tam jest wulkan. Więc cóż, może jeszcze przed zmrokiem uda mi się dojść na samą górę i pewnie będę miał wieczorowo-nocną wycieczkę z powrotem. Ale warto. Napotkani ludzie powiedzieli, że tylko 1,5 godziny na szczyt. Tak, na szczyt, żeby było widać wulkan. Tam jest kilka szczytów, takich pomniejszych. Więc zdążę przed nocą. A to, co wam chciałem pokazać, no to patrzcie. Nie ma co narzekać na stan ścieżek w Polsce, bo tutaj, tam gdzie są te schody, po prostu płynie rzeka, jest bajoro. Także, no także tak. Po takich wąwozach wyżłobionych przez wodę się idzie na szczyt. No i powiedzcie sami, czy to nie jest pięknie? Naprawdę warto było się pomęczyć. Słońce już powoli zachodzi. Tu się bardzo szybko robi ciemno, a dodatkowo skały, po których się wspinałem, są, no jak słońce zajdzie, cholernie śliskie. Przed czym mnie ostrzegał jeden facet, więc na razie idę do schroniska. Tam mi powiedział, że przejdę jeszcze 15 minut, dojdę do jakiejś bariery, będzie widać krater. Teraz jak idę po tej ścieżce, to wiecie, ona jest sucha, ale
tam jak jest takie strome zejście zaraz do parkingu, to tam po prostu są gdzieniegdzie nagie skały, po których trzeba się wspinać, no z których też trzeba będzie schodzić. No i jak one będą śliskie, jak będzie ciemno, no to dobra, może nie spadnę, ale zjadę na dupie albo wykopyrtnę się jakieś, wiecie, 1-2 m, no to po kamieniach to się poobijam, a mogę jeszcze sobie coś złamać, więc no, szczerze mówiąc, to mi się to nie uśmiecha, więc punkt 16:40, zawijam się i od razu schodzę. Jest 16:50, ja jestem zmęczony, tu jak widzicie albo nie widzicie, zaczyna podnosić się mgła, ale doszedłem tam, gdzie chciałem, zgodnie z mapami Google. Tutaj jestem przy takim, no powiedzmy, punkcie widokowym. Tu już jest dno wulkanu, tam jest sam szczyt, ale tam, no, chciałem wchodzić, mapa pokazywała, że będzie na sam szczyt, nie jest to sam szczyt. Tu, gdzie mi pokazywała kropka na Google, jak wpisałem Mont Pelé czy Mont Pelé, to było tutaj właśnie. No powiem tak, dalej nie idę, albo dobra, pójdę za ten zakręt. No to cóż, wycieczkę uważam za udaną. Fajnie było tu wejść, fajnie było zobaczyć ten wulkan, ale jak to już pojawiają się takie, nie wiem jak to nazwać, wyziewy, mgły, para, to znaczy, że należy spać. Nie minęło 15 minut, patrzcie jaka to już mgła się zaczęła robić. I jak widzicie już po zmroku, no ja nadal jestem w górach, ale ominąłem wszystkie te najgorsze skały, które były przede mną, które były przede mną, teraz są już za mną. Lecę tą ścieżką, tam już widać jakieś wiejskie zabudowania, A ja szedłem dalej. Miałem szczęście, bo na parkingu przy wyjściu udało się złapać stopa i grupa sympatycznych Francuzów podwiozła mnie pod moje Airbnb. Niestety, w trakcie wspinaczki zniszczył się telefon, co utrudniło mi później poruszanie się po wyspie. Ale nie uprzedzajmy faktów. O miejscu, w którym spałem, kolejnych przygodach na wyspie i łapaniu stopa na Martynicę opowiem w kolejnym odcinku. A tymczasem... Tak wygląda basen w miejscu, w którym mieszkam, a tam jest ocean i zachodzące słońce.